80. rocznica bitwy nad Krwawą Rzeką jest dobrą okazją, by powiedzieć coś o Afrykanerach. Tutaj mamy taki napis Mut ni Antrak ni. Nie wiem, czy to dobrze przeczytałam. Chodzi o to, żeby nie dotykać. No to jest język Afrikaans właśnie. I znajdujemy się na terenie pomnika Voortrekkera. Opowiem o samej budowli, ale opowiem też o, no tak jak obiecałam, o bitwie nad Krwawą Rzeką i jak do tej bitwy doszło. Większość, choć nie wszystkie ilustracje do tego filmu, pochodzić będą z pomnika Voortrekkera. Pomnik Voortrekkera został zbudowany, ostatecznie otwarty został w roku 1949, w rocznicę bitwy 111, wtedy rocznicę bitwy nad Krwawą Rzeką, natomiast on nie znajduje się w miejscu, gdzie była bitwa. Pomnik się znajduje po prostu w okolicach Pretorii. Ale aby mówić o wielkim treku, czyli wielkiej wędrówce, musimy cofnąć się wcześniej, do roku 1835. Wtedy to potomkowie osadników, głównie holenderskich, ale również niemieckich, francuskich, którzy osiedlili się 200 lat wcześniej w kraju przylądkowym, zdecydowali się opuścić kraj przylądkowy z tego względu, że zaczęli tam przybywać Brytyjczycy i ci osadnicy nie chcieli być pod panowaniem brytyjskim, w związku z tym postanowili wyruszyć w wielką wędrówkę w języku, no wtedy holenderskim, teraz to jest język Afrikaans, tam, który wyewoluował z holenderskiego. Wędrówka to jest trek, więc w wielką wędrówkę, wielki trek postanowili wyruszyć i założyć własne państwa, czy po prostu osiedlić się w miejscach, gdzie oni by rządzili, decydowaliby o sobie. Jednym z Voortrekkerów, przywódców Voortrekkerów był Piet Retief. Natrafił on na teren, który się znajdował w obecnej prowincji KwaZulu-Natal, na teren, który nie był zamieszkały, natomiast należał do króla Zulusów Dingany. I wobec tego Retief postanowił negocjować z królem Zulusów Dinganem, by ten odsprzedał Voortrekkerom ten teren. Dingan wyraził na to zgodę, tylko że cena, jaką zaproponował za ten teren, dosyć była nietypowa, mianowicie chodziło o to, by Voortrekkerzy pomogli odzyskać, czy praktycznie odzyskali bydło zrabowane przez konkurencyjne plemię. No i to udało się. Voortrekkerzy rzeczywiście odzyskali te sztuki bydła, no i można było przystąpić do podpisywania kontraktu. Kontrakt został podpisany, następnie delegacja, którą właśnie dowodził Piet Retief, delegacja liczyła około 100 osób, zaproszona została na oglądanie występów, ponieważ to było takie wydarzenie kulturalne, że tak powiem, to nie wolno było na to miejsce przynosić broni, w związku z tym delegacja była bez broni. Niespodziewanie padło hasło zabić białych czarowników. Delegację wywleczono na zewnątrz i następnie zabito. Można się zastanawiać, dlaczego Dingaan zdecydował się na taki krok. I tutaj historycy nie są zgodni co do tego, są różne spekulacje. Jedna z hipotez, moim zdaniem dość prawdopodobna, głosi, że Dingaan zaniepokoił się, że Voortrekkerom udało się bydło odzyskać tak szybko, więc są tacy sprawni, więc mogą w przyszłości stanowić zagrożenie, to najlepiej zabić. Natomiast później jeszcze doszło do kolejnej masakry. Zaatakowano obóz, gdzie były kobiety i dzieci, i tam już niektóre ofiary przeżyły, bo ile chodzi o delegację, to ona
nie przeżył tam nikt, natomiast tutaj ofiary przeżyły, no i już ta wieść o tej masakrze się rozeszła. Opisane wydarzenia miały miejsce w lutym 1838 roku. Natomiast w listopadzie tego samego roku przywództwo nad tą osieroconą grupą Voortrekkerów objął Andries Pretorius. 16 grudnia 1838 roku doszło do bitwy nad Krwawą Rzeką. Nazwa w języku Afrikaans to jest Blood River, natomiast w języku angielskim Blood River czasami się to określa jako bitwa nad Blood River. Przed bitwą Voortrekkerzy zawarli przymierze z Bogiem i obiecali Bogu, że w przypadku zwycięstwa, dzień, w którym to zwycięstwo nastąpi, obchodzony będzie przez nich samych i przez ich potomków jako dzień święty. Voortrekkerzy schronili się za 64 wozami ułożonymi w krąg, tak jak tutaj jest to przedstawione przy pomniku Voortrekkera. Było ich 464 i około 200 członków służby. Natomiast Zulusów dokładnie nie wiemy, ilu było, no oblicza się, że około 10 do 20 tysięcy. Bilans bitwy był zdecydowanym zwycięstwem Voortrekkerów, ponieważ nie było wśród Voortrekkerów zabitych, było jedynie 3 rannych, w tym sam dowódca Andries Pretorius. Natomiast wśród Zulusów zabitych było dużo, liczy się około 3000, ale dokładnie tutaj tego też nie policzono. Dingaan nie brał udziału w bitwie, natomiast dowódca, który dowodził w tej bitwie, został z rozkazu Dingaana stracony za to, że przegrał bitwę. Dingaan wkrótce później został obalony przez swojego przyrodniego brata Mpandę i później został zabity. Sojusznikiem Mpandę w walce o władzę był właśnie Andries Pretorius. Na terenach nabytych jeszcze przez Pieta Retifa powstało państwo zwane później Natalia. Tutaj widzimy z lewej strony flagę Natalii, tą z tym trójkątem po lewej stronie. Później powstały inne też państwa burskie, bo tak nazywano później tych osadników Burami, i to były Południowoafrykańska Republika, zwana inaczej Republiką Transwaalu, oraz wolne państwo Oranie. Tutaj widać flagi tych państw. Widzimy teraz hol główny pomnika, a w tym holu głównym monumentu znajduje się cenotaf, czyli symboliczny grób poświęcony wszystkim Voortrekkerom. Na tym grobie jest napis w języku Afrikaans: Ons vir jou Zuid-Afrika, czyli my dla ciebie, Południowa Afryko. Przez tą kopułę wpada światło słoneczne. Z tym, że jest to tak pomyślane, że promienie słońca padają dokładnie w południe w dniu 16 grudnia. Ja akurat byłam we wrześniu, więc tutaj jest tylko niebieskie niebo, natomiast 16 grudnia padają promienie słoneczne i padają na cenotaf. W budynku monumentu znajduje się też muzeum opowiadające o bardziej codziennych aspektach życia Voortrekkerów i przedstawione są m.in. stroje kobiet, charakterystyczne czepki. Tutaj widzimy też taki strój nosi kobieta, której pomnik znajduje się przy wejściu w centralnej części u stóp budynku. Pomnik ten został wykonany przez słynnego rzeźbiarza. On się nazywał Anton van Wouw. Rzeźba ta nie przedstawia konkretnej kobiety,
natomiast ma być hołdem złożonym wszystkim kobietom fortrekerkom, bez których zasiedlenie tego terenu byłoby niemożliwe. Natomiast w 4 rogach budynku są postacie fortrekerów i 2 postacie już poznaliśmy, to był Piet Retief i Andries Pretorius, a tu jeszcze jest Hendrik Potgieter oraz nieznany fortrekker, który ma symbolizować wszystkich innych fortrekkerów, coś podobnie jak ta postać kobiety, która ma symbolizować wszystkie kobiety. A teraz już żegnam się z Państwem. Do następnego razu. Dziękuję za uwagę. Now to my South African friends, have a happy holiday, and I know it's coming to an end, but tomorrow you have the day off as far as I know. So thank you. Goodbye.